Kilka dni temu na Instastory wrzuciłam filmik z porodu naturalnego i po wrzuceniu tego filmiku załamałam się. I to wcale nie dlatego, że straciłam 200 obserwujących. Załamałam się i jednocześnie zdziwiło mnie bardzo to, że tak dużo osób nie ma świadomości, jak wygląda naturalny poród. Jak poród wygląda, w ogóle jak wygląda poród. I wiem, że przeglądając Instagrama wolelibyście raczej widzieć te żelki na porost włosów albo te herbatki na celulitis, a nie jak dziecko wychodzi z pisi, ale uwierzcie mi, że po zobaczeniu tego profilu na Instagramie, link w opisie, żebyście mnie już nie męczyli na DM, byłam w szoku. Znaczy, wiedziałam mniej więcej, jak wygląda poród, może nie aż tak szczegółowo jak na tym Instagramie było to pokazane, natomiast no tak mniej więcej wiedziałam, jak to przebiega, jak to działa, nie? I co się z tym wiąże, jaki ból się z tym wiąże. No, tak jak już wcześniej powiedziałam, poród to nie jest jedna z najciekawszych rzeczy, które można oglądać na Instagramie, ale jeszcze ciekawszym zjawiskiem były Wasze odpowiedzi. Jako profesjonalna youtuberka pozwolę sobie zacytować kilka z nich. Ja, tu przekleństwo na literę P, nie chcę mieć dzieci. Dzięki. Następny komentarz. Dzięki, idę się wyżygać. Kolejny komentarz. Ja, znowu przekleństwo na literę P, brak słów. Chcę być bezpłodna. I kolejny komentarz. Dzięki, teraz mi przeszła ochota na dzieci. Gratulacje! I wiecie, co jest w tym wszystkim najgorsze? Że ludzie, którzy, zakładam czysto teoretycznie, chcieli mieć wcześniej dzieci, bo jak mi napisali, że teraz ich zniechęciłam, to znaczy, że mieli takie myśli, że będą kiedyś chcieli założyć rodzinę i mieć dzieci w przyszłości, to oni potrafili mi napisać, że się zniechęcili do posiadania dzieci. Posiadania, Boże, jak ja tego słowa nienawidzę, bo dziecka nie można posiadać. Do urodzenia i wychowywania dzieci po zobaczeniu zaledwie jednego filmiku z porodu na Instastory jakiejś laski, rozumiecie to? Pewnie powiecie, dobra, to młode osoby, wiadomo, teraz tak gadają, potem będą starsze, to im przejdzie, zmienią zdanie, już o tym zapomną i tak dalej i będą dalej chcieli mieć dzieci i w ogóle nie będą o tym myśleć, jak wygląda ten poród. Tylko wiecie, jest też taki procent szansy, że tak może nie być. W naszej kulturze już się chyba tak utarło, że kobieta ma już ileś tam lat, wychodzi za mąż i ma dzieci, rodzinę. I w sumie nie tylko w naszej kulturze, ogólnie na świecie tak się utarło, tak, że wiecie, osiąga to apogeum szczęścia kobieta czy mężczyzna tak samo, kiedy w końcu założą rodzinę i się rozmnożą. Jest to z góry przyjęte, że każdy będzie miał te dzieci, że każdy chce mieć te dzieci, bo przecież dzieci to jest najwyższy wymiar szczęścia, jaki można osiągnąć w swoim życiu. Co nie? No nie. Już od małego dziewczynki bawią się lalkami Barbie, bawią się w dom, bawią się tymi lalkami takimi ludzkich wymiarów, co się je karmi, przebija. Ale jest to tak z góry przyjęte, że wiecie, no zachęca nas się, żebyśmy się rozmnażali. Róbcie sobie taki throwback do dzieciństwa. Ile razy ktoś spytał się Was, czy chcecie mieć dzieci? A ile razy ktoś spytał się Was, jak dacie na imię swojemu dziecku? Bo mnie tego pierwszego pytania to chyba nikt nie zadał. Po prostu ludzie z góry już zakładają, że te dzieci będziecie mieć i że jest to tak oczywiste, jak że po nocy jest dzień, a po dniu jest noc. Po nocy jest dzień, a po dniu jest noc. Tak, zgadza się. Czemu nie powiedziałam jasne jak słońce? Według tego, co jest nam mówione w dzieciństwie, co jest nam sugerowane w dzieciństwie, mam wrażenie, że większość ludzi po prostu podąża za tym tłumem i bezwiednie się rozmnaża. Po prostu produkują nowych ludzi bez ani małej refleksji, jak to będzie i czy oni na pewno się nadają. Osobiście uważam, oczywiście możecie się nie zgodzić, że tak jak niektórzy nie potrafią śpiewać, niektórzy nie potrafią rysować, niektórzy nie potrafią nagrywać filmików na YouTube, tak też niektórzy nie nadają się, żeby być rodzicami. Ja na przykład jestem jedną z tych osób i zdałam sobie z tego sprawę, że ja po prostu nie widzę siebie w roli matki i nie uważam, że posiadanie dziecka byłoby dla mnie osiągnięciem życiowego szczęścia i nie jest to moim życiowym celem, żeby stworzyć nowego człowieka i dzielić się genami ze światem.
gorąco tutaj. I teraz możecie powiedzieć, jasne, ja się z tym zgadzam, bo może tak być, ja nie przekraczam niczego, że za kilka lat mi się zmieni, że mi się odwiedzie, że będę miała instynkt macierzyński. Nie mogę zaprzeczyć, bo nie mam pojęcia, jak będzie w przyszłości, aczkolwiek bardzo szczerze w to wątpię. W tym filmie nie chcę się skupiać na tym, dlaczego ja nie chcę mieć dzieci. Może kiedyś nagram o tym filmik, ale tutaj chcę, żebyście odpowiedzieli sobie na kilka ważnych pytań. A mianowicie, po co i dlaczego ja chcę mieć dzieci? Czy to jest moja własna decyzja? Czy to nie koliduje z moimi planami na przyszłość? Czy ja będę w stanie się poświęcić czas, energię i przede wszystkim dać dużo miłości drugiej osobie, która przez pierwsze kilka lat życia jest całkowicie uzależniona ode mnie? Czy niezależnie od sytuacji będę na tyle odpowiedzialna, żeby unieść trud, jakim jest rodzicielstwo? I przede wszystkim, czy będę szczęśliwy i czy będę szczęśliwa, wychowując dziecko? Uważam, że to są najważniejsze pytania, na które trzeba samemu sobie odpowiedzieć. Dać sobie czas na przemyślenia, zastanowić się nad tym. Ludzie nie mają warunków finansowych, ludzie nie mają czasu, żeby poświęcić temu dziecku. I co prawda powiecie, no dobra, ale są nianie, są przedszkola i tak dalej, są żłobki, można zostawić u dziadków, ale musicie zdać sobie sprawę, że dziecko, które jest cały czas gdzieś podrzucane i ma ograniczony kontakt z rodzicem, będzie miało brak tej miłości rodzicielskiej. I jak dla mnie najlepszym przykładem matki, oprócz mojej własnej mamy, ale mamy, którą śledzę gdzieś tam w social mediach, to jest Aga z kanału Aga in America, ponieważ ona dosłownie poświęca całe swoje życie swoim dzieciom. Nie chcę Was zniechęcać do nierodzenia dzieci. To absolutnie nie o to chodzi. Chciałabym tylko, żebyście się zastanowili, czy widzicie siebie w tak odpowiedzialnej roli jak bycie rodzicem i czy jesteście w stanie zagwarantować dobrą przyszłość oraz poświęcić dużo czasu i uwagi na wychowywanie swoich dzieci? Czy Wasza decyzja jest bezmyślna? Czy jest to tylko podążanie za tłumem? A może jest to tak samolubna kwestia jak tylko przekazanie genów i zamartwianie się, kto mi na starość poda szklankę wody? Bo dziecko to nie zabawka, to istota żywa i czująca. A jeśli chcecie sobie stworzyć człowieka, który będzie do Was podobny i którym będziecie mogli sterować, to idźcie sobie pograć w Simsy.